Ale takie Dobra, początki są super, no wiesz, nic nie przychodzi w życiu to, łatwo, a jak przychodzi za to, łatwo, to słuchaj, to niedobrze. proszę. Cześć wszystkim z tej strony Everything i dziś, kochani, moim gościem będzie piosenkarka, songwriterka, kompozytorka, autorka teatralna, musicalowa. Oczywiście, moi drodzy, jest fun fact, to jest kryminolożka. No i oczywiście, moi drodzy, finalistka wielkiego finału polskiej kwalifikacji 2026, Basia Giewon. Na nową drogę, hej, hej, gdzie urona. Cześć Cześć! Basia! Podobało mi się określenie fun fact, kryminolożka. To nie takie do końca fun, ale faktycznie jest to wyjątkowe, takie unexpected, że tak powiem. No właśnie, bo widziałem twoją rozmowę u Marysi, właśnie twojej koleżanki i byłem zdziwiony. Mówię, kurczę, nie to, że muzyk, to jeszcze dodatkowo kryminolożka. Mówię, ty patrz, szok normalnie. No to takie dodatkowe moje hobby, które po drodze artystycznej się pojawiło i miałam przyjemność właśnie ukończyć Uniwersytet Warszawski i pracować w ogóle w tym zawodzie, wiesz, w takim Mhm. Human Trafficking Study Center, czyli Ośrodek Badań Handlu Ludźmi. I tam byłam takim badaczem, pomagałam przy różnych sprawach. To była bardzo ciekawa rzecz, No bardzo. tak. Dobrze, Basia, tak naprawdę dla Polaków już jesteś, wiesz, mniej więcej osobą, no, które już znają. Opowiedz proszę dla moich widzów, kim jest Basia Giewont, ale tak króciutko, bo mam dużo pytań do twojej piosenki. Ja nie umiem króciutko. To właśnie Wiesz co? zauważyłem u Marii. Basia Giewont to jestem ja, właśnie taka Basia z Zakopanego pochodzę i kocham muzykę, kocham być na scenie. Od dziecka na tej scenie jestem. Przeszłam przez bardzo wiele doświadczeń muzycznych, od muzyki folkowej właśnie, w której teraz jestem i w której zawsze byłam od samego początku, ale przez jazz, przez muzykę popową, rozrywkową, musical, a nawet operę. Więc to moje doświadczenie jest bardzo szerokie. Skończyłam operę w ogóle w Krakowie na Akademii Muzycznej, więc z wykształcenia jestem wokalistką operową. Mhm, Co super. też jest fun fact, myślę, w kontekście tego, jaką muzykę teraz tworzę, w której absolutnie nie słychać opery. Jest ona mocno zakorzeniona właśnie w stronach, z których pochodzę, i Mhm. pokazuje bardzo pięknie Polskę też w jej krasie folkowej, że tak powiem. Także Mhm. takie coś bardzo bliskie. Myślę, że twoim ludziom, którzy cię tutaj obserwują, którzy z nami pewnie teraz będą i będą nas słuchać, to jest bardzo bliskie temu, co tworzy muzyka ukraińska i rynek ukraiński. Bardzo piękny, dla mnie absolutnie inspirujący. Super, super, bardzo miło takie rzeczy słychać. Właśnie pamiętam, że powiedziałaś u Marysi, że zachwycasz się Go Way i chyba mówiłaś o Nuce, tak? Onuce. Że pamiętasz? Tak, Tak, absolutnie. tak. To są takie moje 2 topy, które uwielbiam, słucham. Miałam przyjemność w ogóle spotkać się z Katariną na festiwalu 4 strony folku w Polsce, który był organizowany. Wow. Gołej byli gościem specjalnym tego festiwalu. Ja też tam śpiewałam jako solistka, więc spotkałyśmy się, nawet wymieniłyśmy się zdaniami i porozmawiałyśmy chwilę. Dla mnie to było coś niesamowitego, bo ją bardzo cenię. Też za ten background, ona jest mocno zakorzeniona w kulturze. E, Świetnie się zna na pieśniach i na tych tradycyjnych rzeczach, więc dla mnie była taka inspirująca bardzo. Znowuż Onuka jest nowoczesna, ale też sięga do tradycji, też ma super background, też ma świetne doświadczenie, świetne Mhm. skille. I dla mnie to są takie 2 topowe od was osoby, które słucham namiętnie, którymi się inspiruję bardzo często i nie ukrywam tego, bo to są piękne inspiracje, bardzo szlachetne. Ale też Jerry Hale, która startuje teraz w preselekcjach, bardzo też ją śledzę, bardzo ją lubię. I też podoba mi się jej droga. No aczkolwiek to wszystko są osoby, które też już są na wysokim szczeblu, mają też pewne zaplecze i wytwórni, i managementu, a u mnie ta droga jest samodzielna. I to jest dla mnie takie duże clue i taki ważny element, bo wydaje mi się, że przez to ja nie mam limitów, tylko co moja wyobraźnia mi podpowiada, to ja mogę stworzyć, bo nikt nie może mi powiedzieć nie. To prawda, to prawda. Czyli takie, wiesz, United by Music. Super. Dobre, Basia. Zacznijmy od szybkich strzałów z Basią Giewont. Hej, hej, gdzie uroda w rzece. Are you Wow, ready? maybe. We will see. Pierwsza myśl, gdy słyszysz słowo Eurowizja. Zabawa, przyjaciele. Musical czy Eurowizja? Mm, to bardzo trudne pytanie i muszę na nie troszkę dłużej odpowiedzieć niż szybki strzał. Wydaje mi Okej. się, że to jest troszkę tożsame,
bo musical ma w sobie formę występu scenicznego i takiego teatralnego oczywiście i muzykę i naprawdę piękne wokale, które muszą potrafić śpiewać, ruszać się, tańczyć i grać aktorsko. I myślę, że na Eurowizji bardzo to się przydaje i ta scena eurowizyjna też tego czasem potrzebuje. Może nie takiego stricte musicalu, ale właśnie bycia na scenie całym sobą. I więc to jest Okej. gdzieś na równi. Który eurowizyjny występ dla ciebie jest najlepszy? Taki wiesz, doskonały według zdania Basiekiego. O, I to też trudne, bo ja mam zawsze tak, że mam bardzo różne, wiesz, to wszystko zależy od punktu widzenia. Jeżeli chcemy występu szlachetnego, bardzo takiego dojrzałego, emocjonalnego i nie ma przerostu formy nad treścią, to ja Mhm. bardzo zawsze będę uciekała do tego występu naszej polskiej Edyty Górniak, która O, bardzo szlachetnie zaśpiewała piosenkę, nie pokazując niczego dodatkowego, tylko czystą muzykę, duszę. I była tak. bardzo prosto ubrana i to było bardzo szlachetne, więc to Mhm. jest piękny przykład, ale jeżeli chcę na przykład świetny wykon, który jest i do tego wszystkiego jest dołożony taką jakąś formą dziwną, to dla mnie, podkreślam to już któryś raz, że Guillaume i Tout l'Univers był takim pięknym, też szlachetnym wykonem, ale już obarczonym pewną scenografią, pewnymi Mhm. światłami i jakby tych świateł i scenografii nie było, to na pewno by to troszkę odjęło. Więc w tej formie ten Guillaume mi się bardzo podoba. Ja też kocham artystycznie takie bardzo duże emocje, więc dla mnie Barbara Prawi i Voila to jest taki występ mocno emocjonujący. I też Maria Serafowicz i Modlitwa, którą pamiętam z dzieciństwa, to też dla mnie taki występ. Jeżeli chodzi o rozrywkę, no to jakbym nie powiedziała o Aleksandru Rybaku, to bym chyba była niesprawiedliwa, bo byłam w nim absolutnie zakochana. I jeżeli ja pojadę do Wiednia i Aleksander też tam będzie, to ja ze szczęścia po prostu zejdę. Bardzo mi się też podobał występ takich syren złotych. Nie pamiętam kraju, ale to mi się podobało tak wizualnie. Było Mhm. piękne. Chyba zeszły rok. W zeszłym roku były te dziewczyny. 6 ich była, śpiewające w Aha, takich złotych. Łotwy. Tak, chyba tak, dokładnie to. One były bardzo pięknie zrobione wizualnie, bardzo mi się to podobało. No to Tak, to takie prawda. dla mnie przejmujące. No i też nie ukrywam, że podobała mi się Aliona i Jerry w Marii. I to mi się podobało wizualnie, fajne to było z tymi górami, bo ja też gdzieś takie rzeczy widzę, one są takie związane z naturą i bardzo bliskie tutaj moim krajobrazom, więc to było dla mnie fajne. Gdybyś mogła opisać swój styl muzyczny jednym słowem, jakie to słowo będzie? Folktronika. Piosenka, ale oczywiście nie twoja, która, wiesz co, na przykład żałujesz, że to ty nie napisałaś. Tattoo. O Jezu, wiesz co, uwielbiam ten utwór. To był Uwielbiam też ten utwór. bardzo zwykły, prosty i podobny do Euforia, ale dla mnie to zupełnie inne dwa światy. Ale dziękuję, Tak, i dziękuję. świetne wykonanie oczywiście też Tak, moje eurowizyjne. serduszko się raduje. Najbardziej nieoczekiwany feedback, jaki dostałaś na przykład przy przesłuchaniach do polskiego finału. I to nieważne, to może być od jurorów, to może być od jakichś po prostu ludzi, obojętnie. Może nie nieoczekiwany, bo wiesz co, ja chyba też już dojrzałam do tego, że mam 34 lata. Okej. Jestem już stara. A to ty. I no już jestem dojrzałą artystką i na scenie jestem bardzo wiele lat, więc dla mnie to, że ja pracuję na to, też nie będę ukrywać, że znam wartość tego i jestem przekonana, że ja mam po prostu pełny projekt gotowy. Ja nie potrzebuję już pomocy managementu czy jakichś wizjonerów, bo ja mam sama swoją wizję, mam ludzi, którzy pięknie to ze mną tworzą, więc chciałam usłyszeć coś takiego, co usłyszałam i może to jest właśnie to takie dla mnie zaskakujące, że się to udało, czyli usłyszałam, że to jest taki whole package, że mamy wszystko, że jesteśmy po prostu gotowi. I to było dla mnie bardzo cenne, bo to jest zgodne z tym, co ja też uważam i od lat jestem na scenie i gram te koncerty i właśnie gram je w takiej formie artystycznej mocno, spektaklowej, więc jestem gotowa na tę scenę. Selekcje to nawet gorsze niż Eurowizja. Gorsze pod względem tym, że to jest mentalnie ciężko, fizycznie, ponieważ leci wszędzie hejt, albo po prostu nie masz czasu, nawet na oddech, ponieważ
chcesz robić jak najwięcej. Dlatego jak Tak, i to, co ty powiedziałeś, że preselekcje są trudniejsze, absolutnie się z tym zgodzę, bo uważam, że mamy dużo pięknego odbioru za granicą i widzimy, tak, jak zagraniczne media i też ludzie do nas piszą z zagranicy, że to jest świetne, że to jest takie polskie, że to jest fajne, że to powinno się pojawić na scenie i my doceniamy to, że oni są bez backgroundu, oni nie wiedzą o nas nic. Oni dostają surowego artystę z tą jedną dokładnie, piosenką i oni po prostu ciebie doceniają za to i nie myślą o tym, jak masz na nazwisko, i nie rzuca się na ciebie hejt. I to jest to prawda. prawda. Tutaj polskie preselekcje są bardzo trudne. Jeżeli nie masz twardej głowy do tego, to nie ma sensu w to iść. Dobra, i ostatnie 2 pytania co do szybkich strzałów, chociaż u nas są nie szybkie. Przepraszam. Dobrze, nie, wszystko okej, super. Basia, który artysta albo artystka według ciebie mogłaby stworzyć albo mógłby stworzyć z tobą przepiękny duet? I dawaj tak, na przykład jedna osoba z Polski i jedna osoba z zagranicy. Mhm. No to z zagranicy na pewno Onuka albo Gołej to byłaby w ogóle wymarzony duet i myślę, że byłby świetny. Jeszcze Mhm. kocham Alinę Pasz, więc Mm. tutaj też wielki ukłon w jej stronę. Jeżeli by się kiedyś udało, to byłabym zaszczycona. No, więc takie top lecą od was. A jeżeli chodzi o Polskę, to bardzo często się nad tym zastanawiałam, żeby tak z czystym sercem wobec siebie i wobec muzyki, Mhm. usiąść z kimś, kto zrobiłby coś ze mną, z Polski i żeby to było naprawdę takie wymarzone, ale też, absolutnie szczere. To jest mi ciężko powiedzieć, bo ciężko mi znaleźć drugą osobę, która tworzy podobną muzykę do mojej. Mhm, okej. A na Mimo tego, przykład że wiem, że jest, dużo muzyki właśnie takiej folkowej, wiesz, na przykład w zeszłym roku był Swada i Niczos, ale właśnie oni są chciałam z powiedzieć. Podlasia. Mhm, Oni są z Podlasia i ta muzyka mimo wszystko u nich jest bardziej niszowa niż ta moja. mhm, okej. Takie mam wrażenie. Ta moja jest bardziej komercyjna niż ich muzyka. Ich muzyka jest w ogóle świetna, więc tutaj jakby bez dwóch zdań. Ale jesteśmy inni, a w Okej. sumie dość podobni, więc nie wiem, czy to byłby takie idealne połączenie, ale można byłoby spróbować. Na pewno wyszłoby coś z tego ciekawego i myślę, że zaskakującego, także absolutnie nie mówię nie. Myślę, że jak najbardziej tak. Ale tak myśląc o Polsce, to ciężko mi jest, wiesz, tak znaleźć, bo ja też nie ukrywam, że nie mam takiej polskiej inspiracji muzycznej, czyli Okej. nie mam takiego w Polsce idola, którym bym się inspirowała. Inspiruję się starym folkowym brzmieniem, inspiruję się tą muzyką z moich stron, ale takie brzmienia rozrywkowe czerpię ze świata tak naprawdę. A jeżeli chodzi o Polskę, czekaj, bo wpadł mi ktoś do głowy. Na pewno bardzo bym chciała kiedyś z Sebastianem Karpielem-Błecką, bo ze Staszkiem śpiewałam, to mam to doświadczenie, ale z Sebastianem Karpielem-Błecką, bo on jest mi bliski jeżeli chodzi o jego śpiew, jego zaśpiew. Bardzo mi się podoba, więc to by było bardzo ciekawe i piękne, myślę, takie szlachetne połączenie. Mm, Myślę, że w ogóle tutaj te osoby z Podhala byłyby dla mnie ciekawe, bo byłaby to taka siła Podhala, więc i Ania Bercyn, która też kiedyś była w O. preselekcjach, Mhm. byłaby na pewno fajnym duetem ze mną. Ona też jest zupełnie inna, bo ona śpiewa muzykę rozrywkową, ale nadałaby pewnie jakiejś takiej fajnego vibe'u do tego, więc to by było super. No to tak sobie myślę. No i ostatnie w szybkich strzałach. Basia, powiedz mi według twojego zdania, kto jest największym rywalem twoim w tegorocznych preselekcjach? O, wiedziałam, bo to jest takie trudne pytanie. Wiesz co, jakbym miała patrzeć na rankingi i Mhm. patrzeć teraz fair i z tego, co się dzieje w mediach, to na pewno jest to Stasiek Kukulski i Alicja Szemplińska, ponieważ nasze 3 nazwiska i imiona pojawiają się w tych rankingach cały czas. Natomiast ja nie znam piosenki Ali, ale też lubię ją bardzo prywatnie, bardzo ją podziwiam i doceniam, więc nie chcę z nią rywalizować i uważam, że jesteśmy zupełnie różne muzycznie, więc nie mam podstaw do rywalizacji. Po prostu pokazujemy siebie i ludzie decydują, na co mają w tym momencie ochotę. Taka jest prawda, bo to też przychodzi z falą, jak wiemy, że ta ochota na konkretnych artystów bywa dopasowana do mody, która przychodzi, więc ja rozumiem, że może to po prostu wyjść różnie. Natomiast i Staśka też bardzo cenię, ze Staśkiem nieraz występowałam, Stasiek się ze mną prywatnie dobrze zna, więc też absolutnie się tutaj wszyscy cenimy. Myślę, że
Ja, stając w szranki i ze Staśkiem, i z Alą, nie czuję konkurencji, nie dlatego, że nie chcę czuć, czy ja tak uważam, Mhm. wiesz, jakoś górnolotnie to mówię. Nie, wydaje mi się, że jesteśmy zupełnie inni artystycznie i muzycznie i po prostu musimy trafić do swojej Zgadzam się. publiczności. Już prędzej widzę, że Stasiek i Ala mają podobne piosenki pewnie, bo to i anglojęzyczne, i może rozrywkowe, więc tu prędzej by było szukać, ale wydaje mi się, że to już jest zupełnie inna bajka. My się wszyscy lubimy i mam wrażenie, że ludzie szukają czasem powodów w internecie, żeby nas skłócić albo żeby zobaczyć, jak sobie odpowiemy na jakieś komentarze, a my naprawdę się lubimy i szanujemy się nawzajem, bo spotykamy się na scenach i jeszcze nie raz się spotkamy. I to jest najważniejsze, żeby była też dobra atmosfera, taka miłosna, radosna, ponieważ jednak to jest święto muzyki, a muzyka Oczywiście. potrafi połączyć. Przynajmniej no, my jako Europanie mamy I taką taki był nadzieję. cel Eurowizji. Dokładnie, Taki był. był cel Eurowizji. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, Baśnienka, dziękuję Ci bardzo za te wszystkie odpowiedzi. Super, takie, wiesz, po prostu wystarczające na 100%. Ale dobrze, przejdziemy do tego, czego oczekują najbardziej, przynajmniej moi widzowie, czyli piosenka. Basia, opowiedz mi proszę, z jakiego punktu takiego emocjonalnego zrodziła się Twoja piosenka, czyli Twoje malutkie dziecko, powiedzmy. To było, wiesz, tym pierwszym takim impulsem. Słowo? Na przykład, nie wiem, muzyka, możliwie jakaś emocja, to coś w środku. Opowiedz nam proszę, od czego się to zaczęło? Zaczęło się od książki, którą przeczytałam i która się nazywa Okej. Góralskie czary. I ona jest w ogóle inspiracją do mojej całej płyty, która się nazywa Szeptucha. I z tej płyty pochodzi utwór Zimna woda. Mhm. A ta książka jest takim leksykonem i możesz odnaleźć tam różne hasła wytłumaczone i tak naprawdę opowiedziane jest w tej książce, jak się używa pewnych rzeczy, jakie rytuały się odprawia. Ona jest bardzo ciekawa i jest oparta na etnograficznych badaniach, więc to nie jest wymyślone, tylko to są zebrane piękne badania przez dwie etnografki. I ja tę książkę wzięłam na swój warsztat i ja napisałam po prostu całą płytę. I ta zimna woda powstała z hasła woda, które w tej książce istniało. I ja sobie oczywiście dorobiłam tą swoją wizję tej wody, ponieważ wodę można odczytywać na różny sposób. Czyli woda może nieść ze sobą życie, może obmywać je z różnych kłopotów, może leczyć rany, ale woda może przynosić też śmierć i różne zło. I ja tutaj akurat wody użyłam jako sposobu na zatrzymanie urody, czyli na zatrzymanie uciekającego czasu, na zatrzymanie tego czasu, który czasami przelatuje nam przez palce i nawet sami nie jesteśmy świadomi, jak często fajnie by było go zatrzymać w danym momencie i nie iść dalej, tylko nacieszyć się chwilą. I to jest dla mnie ta moja zimna woda, którą się obmywam, której szukam i którą pytam o to, czy, czy pomoże mi zatrzymać tę urodę i czy ja w tym czasie zrobię wszystko, czy znajdę tę miłość, czy będę szczęśliwa, czy nic mi się nie wydarzy. To jest dla mnie takie, i to było związane z magią i z czarami, czyli z całą płytą Szeptucha. Jak wiesz, ja nie tworzyłam tej piosenki na potrzeby Eurowizji, ja napisałam płytę, która miała premierę 31 października Mhm. i po prostu wydałam tę płytę wraz z piękną premierą w Teatrze XL w Warszawie i ja zagrałam tę premierę. Ona była przygotowana scenicznie, aktorsko, z tancerzami. No i po prostu wyszło tak, że to się całe nadaje na pokazywanie na pewno eurowizyjnym fanom. Myślę, żeby się bardzo spodobało i nie ukrywam, że chciałabym dla eurowizyjnych fanów taki koncert zagrać cały w całości, żebyście zobaczyli właśnie em, całą możliwość, całą moją paletę tych walorów tej płyty i tego, co tworzę. I tak jak mówisz, ja jestem przekonana, że język polski jest dla nas tak wartościowy i powinniśmy go pokazywać, bo Eurowizja miała to w regulaminie niegdyś, że trzeba było śpiewać we W swoim własnym języku. języku. I to Mhm. było coś wyjątkowego i dla mnie absolutna wartość, jeżeli ktoś śpiewa we własnym języku Super, tak, tak, rodem. zgadzam się z Tobą, to prawda, to prawda. I bardzo piękne metafory podałaś w ogóle co do swojej piosenki, co do wody. Ja myślę, że na pewno każdy sobie też to zapamięta i przynajmniej zrozumie bardziej Twoją piosenkę. Ja wiem, że ta piosenka jest prosta w tekście i niektórzy twierdzą, że na przykład zbyt prosta, ale ja uważam, że w tej prostocie jest siła, bo nieraz nie Dokładnie. potrzeba dużych słów, żeby przekazać jakieś uczucia. To prawda, zgadzam się z Tobą. Basia, powiedz mi proszę, w którym momencie zrozumiałaś, że to Twoje muzyczne dziecko nadaje się, wiesz co, nie tylko już do Twojego albumu, że to dziecko już chce pokazać się nawet nie tylko w Polsce, a również za granicą. Czyli kiedy stwierdziłeś, że idę w tę preselekcję, chcę pokazać siebie,
chcę pokazać ten utwór i poszerzyć po prostu, wiesz, granice. Wiesz co, ja tak naprawdę tę muzykę tworzę już od kilku lat i występowałam na różnych takich koncertach polskiej organizacji turystycznej na przykład. Mhm. I jeździłam po Niemczech, po Hiszpanii z tymi utworami. Ja wiem, że ludzie bardzo pięknie to przyjmowali. Byli zachwyceni tym folklorem, który jest właśnie przemycony w nowoczesnej muzyce. I ja czułam, że chcę to pokazać przede wszystkim światu, bo widziałam, że bardziej jestem doceniona na świecie niż we własnym kraju. To też odczuwałam. Oczywiście teraz bardzo pięknie nam się to rozkręciło, ale nie przez preselekcję, tylko przez naszą walkę o to, bo myśmy Dobrze, przez no. lata teraz jeździli z koncertami po całej Polsce i zdobywaliśmy sobie zaufanie publiczności tymi koncertami na żywo. I ja też jestem przekonana, że na żywo to jest jeszcze lepsze niż na nagraniu, na płycie, więc ludzie sami to mówią, że wolą tego słuchać na żywo. Także to jest nasza siła. Ja bardzo się cieszę, że to udało się dostać do preselekcji właśnie z tą propozycją. Natomiast to nie było tak, że ja tylko przez preselekcję chciałam dotrzeć do tego zagranicznego widza. My mamy takie marzenia i startujemy startujemy do różnych festiwali. No, Mhm. oczywiście jesteśmy, tak jak Ci mówiłam, samodzielnym produktem. Może to brzydko brzmi, ale jakby samodzielną ekipą, która tworzy tę sztukę i jako samodzielny wydawca, samodzielny artysta nie mogę się dostać na pewne festiwale, ponieważ tam dostajesz się, jeżeli masz wytwórnię. Mhm. E, I to jest kłopot, który mnie dotyka, ale też powoli przestaję się nim martwić, bo się okazuje, że po prostu siłą własnej chęci, pracy, ciężkiej pracy jest szansa pokazać się światu, chociażby właśnie teraz. I dla mnie to jest ogromna, ogromna radość, że możecie mnie posłuchać, że możecie zaglądnąć do mojej twórczości i że możecie ze mną być, zostać, mam nadzieję, na dłużej. To jest dla mnie bardzo cenne, bo ja to robię dla Was. Super, super. No, już nie możemy się doczekać tego live'u. Dobrze, Basia. Powiedz mi, dlaczego właśnie taki tytuł, Zimna woda? Ale wiesz, na przykład odejdziemy od sensu samej piosenki, tylko dlaczego właśnie taki tytuł? I co po prostu włożyłaś w ten tytuł? Wiesz co, tytuł przychodzi zazwyczaj z takiej bardzo prostej sytuacji, czyli nagrywamy piosenkę i coś zostaje nam w głowie, to jest od razu tytułem. Więc chyba nie zastanawiamy się nad tym tytułem jakoś Okej. szczególnie. Czasami bywa, że myślimy nad tytułem, bo to sytuacja tego wymaga, tak jak przy na przykład piosence Bidula, którą wydałam i tam myśleliśmy nad tym, żeby ten tytuł był tą bidulą, bo ta bidula jest taka ciekawa, w ogóle słowo bidula jest Tak, ciekawe. tak, 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 tak. I wtedy tak, ale tutaj zimna woda, łatwo się zapamiętuje i też zimna woda jest zrozumiała dla większości krajów, w ogóle Tak, woda jest zrozumiała dla większości krajów, więc dla nas to było też takie clue tego, że wybraliśmy w ogóle tę piosenkę do preselekcji eurowizyjnych, bo tekst jest napisany bardzo prostym językiem, ale też dzięki temu on jest zrozumiany dla większości krajów słowiańskojęzycznych. I nie to musimy prawda. tego tłumaczyć na angielski i wszyscy wiedzą, o co chodzi i to jest dla nas też takie bardzo istotne, myślę. Super. Ja tylko mam nadzieję, że na Eurowizję, jeżeli wygrasz oczywiście, nie będzie przetłumaczony na angielski. Miejmy Nie, nadzieję, że... nie. O Jezu, dzięki Bogu, bo wiesz co, różne zawsze bywa, a my jako fani zawsze się modlimy, żeby pozostało jednak chociaż jak najwięcej tego polskiego. Jak już ktoś chce tłumaczyć na angielski, powiedzmy, no to żeby troszeczkę, tylko troszeczkę. Ale super, Wiem. super. Nie, nie, ja tutaj zostawiam wszystko tak, jak sobie wymarzyłam. Jestem tego zdania, że jako artystka, jeżeli wymarzyłam sobie takie dzieło i zrobiłam je tak, a nie inaczej, to ja na potrzeby teraz nie będę tego zmieniać. Po prostu albo ktoś mnie pokocha za to, co robię, albo nie muszę się wszystkim podobać. To nie o to chodzi też w życiu. I to Prawda. artystyczne życie jest takie właśnie, że my mamy tych przeciwników i zwolenników. Na tym polega artyzm, że on nie każdemu ma się podobać. Oczywiście. Oczywiście zamierzamy robić to tak, żeby jak najwięcej ludzi było naszymi zwolennikami, bo też nam na tym zależy. Oczywiście, nie ma co oszukiwać, każdy do tego dąży. Mhm, to prawda. No, zgadzam się z tobą. Dobrze, troszeczkę już powiedziałaś nam o przekazie piosenki. A czy możesz coś więcej, wiesz, tak nas bardziej powiedzmy zagłębić, jaki jest taki, nawet nie tylko główny przekaz, a co dodatkowo włożyłaś powiedzmy pomiędzy zdaniami, czego na przykład widz nie może od pierwszego na przykład przesłuchania odczytać. Na pewno widz nie może odczytać od pierwszego przesłuchania tego, co pokażemy mu wizualnie. A to zaplecze wizualne jest kompatybilne z tym, co śpiewamy i co robimy muzycznie. Natomiast no, jeżeli tego się nie zobaczy, to nie da się tego opowiedzieć muzyką do końca.
Mhm. I to jest fajne, że ta moja sztuka jest taka interdyscyplinarna i że ja łączę tutaj ten taniec, będę łączyła też te wizualne Mm. rzeczy i chcę podać, jeżeli oczywiście uda się to w telewizji polskiej wszystko zrealizować według naszego planu, no to chcę Wam dać naprawdę kawałek siebie, kawałek tej swojej artystycznej wizji, korzeni, z których wychodzę i kawałek tego mojego świata w głowie, który trzymam. Więc to będzie wtedy taką całością i myślę, że wtedy też zobaczycie, jakie to jest wyjątkowe, bo i też nie ukrywam, że mam przepiękne kostiumy, że mam przepiękne nakrycia głowy, że O, mam coś wyjątkowego dla Was, co już nie mogę się doczekać, żeby pokazać i że pracuję naprawdę z wyjątkowymi ludźmi, z nazwiskami, które są topowe i które tworzyły dla największych gwiazd na świecie, więc to będzie coś niebywałego dla mnie i też takie spełnienie marzeń. I tam pokażemy tę całość, bo dla nas ta muzyka połączona z tym tańcem i z tym, co robimy potem na scenie, jest tą całością, którą chcemy Wam przekazać. no intrygujesz, Basia, intrygujesz. No dobra, nie możemy się już doczekać. A już E, niedługo, już niedługo. no właśnie, ja chciałem tylko powiedzieć, że właśnie już niedługo, ale super, no czekamy, czekamy. Dobrze, Basia, powiedz mi tak. Jesteś powiedzmy mentorem swojej piosenki i opowiedz nam, takie bardziej będzie filozoficzne chyba pytanie, bierzesz za rękę widza i od jakiego startu, czyli jak zaczyna się piosenka, czyli gdzie widz wyrusza i gdzie kończy się jego powiedzmy ta podróż, od czego my zaczynamy i czym kończymy. Ach, to już troszkę zdradzę swój występ, nie? O, Bo wiesz, że ja tą wizję mam, więc jak ja ją Wam teraz sprzedam, to będę tak już. No ale mogę Wam tak ogólnie powiedzieć, że na tak, tak pewno bardziej opowieściowo nam po prostu piosenkę, no. spróbujecie obudzić się ze mną i wejść ze mną w ten jeden mój dzień i być w mojej głowie przez chwilę. Mhm. Okej, I, okej. i zobaczycie to przejście takie piękne, które się tworzy przez ten cały proces, który we mnie jest, będziecie mogli zobaczyć. Piosenka zaczyna się takim zmartwieniem O, i zadaniem sobie pytania, czy to jest sen, czy to jest jawa, to co się dzieje tutaj na tej ziemi, że to wszystko tak właśnie jak woda szybko ucieka i płynie i że ten czas tak przemija. I to jest takie pytanie, które ja sobie zadaję, czy ja wszystko w życiu zdążę mhm. i czy na wszystko będzie czas. To myślę, to jest taki początek tej Okej, piosenki. Mimo okej. słów, które są takie bardzo konkretne, czyli czy to mi się śniło, powiedz mi wodo, że znajdę tę miłość z moją urodą. One tu mówią o tej miłości dosłownie, ale pod tym hasłem kryje się wiele rzeczy, bo ta miłość ym, to i ta uroda to jest ten uciekający mój czas, te moje lata. Jestem coraz starsza i nie na wszystko już będzie chwila i też nie Mhm. wszystko zdążyłam zrobić, a miłość to nie jest tylko miłość do drugiego człowieka, ale to jest miłość do wszystkiego, co jest na świecie, do zwierząt, do natury Mhm. I nawet do i, siebie przede wszystkim. i do siebie przede wszystkim, tak. I czy na pewno wszystko robię w życiu tak, że to jest wystarczające. Okej, okej, ciekawe, ciekawe. Dlatego, zawsze zadaję to pytania, w sumie z każdym, z kim mam wywiad, ponieważ wiesz co, to jest tak ciekawe, co autor miał w głębi, kiedy to Mhm. pisał. I jak chce, wiesz, rozwinąć tą piosenkę od początku do końca i jakby czym się zaczyna, tym się kończy, bo to jest zawsze mega ciekawe. Bo tak jak mówię, nie zawsze widz może zrozumieć do końca, czym jest piosenka, czy wiesz, może mu się wydawać, że on rozumie, natomiast kiedy autor sam wytłumaczy, to jest to coś, to jest ta sztuka i piękno. Dobrze, No Basia, tak, powiedz mi albo tak, skąd weźmie inspirację, nie? Bo inspiracja dokładnie. też bywa potem taką fajną interpretacją, oczywiście. Dokładnie, dokładnie. Powiedz mi, co chciałabyś, żeby widz, nawet bez występu, po prostu po przesłuchaniu twojego utworu, nie tylko wiesz co usłyszał, ale poczuł i odczuł i z czym na przykład by chciał zostać po przesłuchaniu twojej piosenki? Ja bym bardzo chciała, żeby widz na tyle zainteresował się w ogóle całą formą i występem i też piosenką, żeby sięgnął po cały album. Żebyśmy mogli grać całe koncerty nie tylko w Polsce, ale właśnie w Europie, Mhm, bo w tym jest bardzo duża siła. Wiesz, same 3 minuty na scenie są tylko po to, żeby cię zachęcić, żebyś ze mną został na dłużej. mhm, Patrząc na artystów właśnie występujących już w Eurowizji, chociażby Jerry Hale jest świetnym przykładem,
że ona była na tej scenie nie tylko sama, bo była przecież z Alioną, więc nie miała nawet całych 3 minut dla siebie, Tak. ale Mhm. zrobiła tak piękne rzeczy, że ludzie zostali z nią. Ona jest też bardzo fajna social medialnie, więc ona tak do siebie przyciąga ludzi, żeby obserwować to, co robi. No i teraz potrafiła zrobić po drodze już kilka super numerów, które mogłyby być na Eurowizji, a dała nam teraz Katartikus, więc to jest też ekstra, nie? Że to jest coś takiego, co ja bym chciała, żeby się wydarzyło, że ja zostanę z wami, że ja nie jadę na Eurowizję jednorazowo, pojechać sobie i po prostu tam, nie wiem, zdobyć góry i odpuścić. Nie, ja bym chciała z wami być, żebyście wy ze mną też zostali na dłużej, bo mam wam do zaoferowania dużo muzyki, nie tylko te 3 minuty. I tymi 3 minutami oczywiście chcę was do siebie przekonać. Chcę, żebyście zainteresowali się tym, jak ja łączę folklor z elektroniką, Mhm. jakie brzmienia dajemy, jakich mamy świetnych tancerzy i że to nie jest na potrzeby Eurowizji przygotowane, tylko właśnie, że mamy dla was to w całości i możemy pojechać na wasze koncerty fanów eurowizyjnych i wam zagrać cały materiał. Super. Wiesz co, to tak jak mówisz, tylko 3 minuty. Czasami wiesz to tylko i aż. Dla niektórych Tak. 3 minuty i mówisz: "Wow, ale to jest to coś, ten powiedzmy coś wyjątkowego, co bym chciał jeszcze bardziej doświadczyć." Czyli pójść posłuchać coś więcej, zobaczyć jak ona sobie radzi na innych scenach. Dobrze mówisz, dobrze mówisz. To właśnie wiesz, trzeba to coś zrobić, powiedzmy na scenie, żeby bardziej zaangażować widza i przekonać do siebie. Super, super, bardzo mi się podoba ta odpowiedź. Myślę, że to jest właśnie coś takiego, co często publiczność nie do końca rozumie, dlaczego my e, tak się staramy, Tak. albo dlaczego tak chcemy wszystko naraz. To też nie jest do końca, że wszystko naraz, bo na przykład w moim przypadku to nie jest tak, że ja teraz coś robię na potrzeby właśnie eurowizyjne i daję wszystko naraz. Nie, i Mhm. jak ktoś zna mnie z koncertów, to wie, że to po prostu tak wygląda i ja jedynie co, no to dorabiam teraz wizualizację, scenografię, no bo tego nie mam na swoich koncertach, bo nie mam takich możliwości technicznych bardzo często, a tutaj te możliwości techniczne są i dzięki temu ja zrobię taki piękny obraz. Natomiast to nie jest tak, że my jako artyści teraz na siłę się pchamy. Nie, my po prostu naprawdę mamy niewiele przestrzeni w tym środowisku muzycznym, żeby mieć szansę się pokazać. Jeżeli mamy te 3 minuty, to chcemy je wykorzystać i Wykorzystać. pokazać Mhm. siebie na naprawdę. Więc myślę, że to jest naturalne, że staramy się to zrobić jak najlepiej. Staramy się, żeby nas było widać, żeby nas było słychać i No żebyśmy oczywiście. byli widoczni przez ten czas. No. To prawda, to prawda. A powiedz mi Basia, który wers, który ewentualnie moment jakiś, wiesz, w twojej piosence, to na przykład, nie wiem, może kulminacja, może refren, może zwrotka, nieważne, według twojego zdania jest dla ciebie tak wyjątkowa, że kiedy na przykład, nie wiem, możesz tysiące razy mieć próby, a ciągle czujesz na tym momencie lub w tym zdaniu to coś, że ciebie, wiesz, wywołuje tyle emocji, że porusza cię cały czas. Na pewno ten moment taki hej, hej, gdzie uroda? Bo to jest dla mnie taki wewnętrzny krzyk o ten czas przemijający. Wiesz, on jest dla mnie takim momentem kulminacyjnym. On się pojawia 2 razy, później już jest taki moment z bitem, oczywiście, dlatego że my chcemy przełamywać te stereotypy i chcemy trafiać do młodzieży też. Chcemy zachęcać do tego, żeby przy tej treści i muzyce też się bawić, nie? Mhm, Więc, mhm. więc później jest już taka, że tak powiem, rozrywka, ale też takim fajnym momentem kulminacyjnym, niekoniecznie tekstowym, będzie fragment muzyczny, który się pojawi teraz w tej wersji eurowizyjnej. No, on będzie bardzo Okej, ciekawy, on będzie też taki ruchowy bardzo i on jest, on będzie takim też fajnym oddechem, nie? Do tego wszystkiego. okej. Dobrze, no to możemy już za niedługo kończyć. Twoje odpowiedzi są bardzo, wiesz, takie pełne, Dzięki. wystarczające i bardzo ciekawe opowiadasz. Ja bym ciebie słuchał, ale oczywiście też nie chcę, marnować twojego czasu i zabierać. Też nie E ma co zanudzać ludzi. No. Jak będą chcieli, to zapraszam, ja wszystkim wszystko opowiem. Basia, powiedz mi proszę tak, poprosiłem swoich obserwatorów zadać tobie pytanie, czyli co Okej. byście chcieli zapytać, jeżeli byście mieli taką możliwość, żeby pogadać z Basią. I wybrałem 3 po prostu takie krótkie pytania. A więc O. tak, jak już zaczęłaś mówić o innej wersji, eurowizyjnej, to powiedz mi tak, bo widzę, że to pierwsze pytanie jest takie same. Czy planuje Basia jakiś muzyczny rewamp utworu konkursowego? Być może dodać mu nieco więcej energii? Tak brzmi pierwsze pytanie. Mhm. No tak jak mówiłam, ja też nie chcę zmieniać tego, co tworzę, bo ja to tworzę ze względu na swoje wizje artystyczne
i nie pod konkretny konkurs, więc Mhm. całkiem się zmieniać nie chcę, bo nie chcę teraz udawać, że będę coś nagle doszlifowywać i robić z tego nie wiadomo co. Mhm. Ja uważam, że to jest po prostu fajne, więc chciałabym z tym wystąpić. Jest ten numer zmieniony nieco, bo jest dodany fragment, ten, który nam brakuje, żeby osiągnąć pełne 3 minuty, więc myślę, że on będzie ciekawy i fajny dla ludzi, którzy lubią właśnie ruch i chcą takiego oddechu fajnego w tym numerze, także to będzie na pewno super i mi się osobiście bardzo ten rewamp podoba. No, to nie jest jakaś szalona zmiana, w której ja przewracam piosenkę do góry nogami, no bo nie z taką piosenką Super. startowałam od początku, więc No nie tak, chcę być tak. też nieszczera w stosunku do tego, co zgłosiłam. No pewnie, że tak, pewnie, że tak. Wiesz, nie trzeba zmienić piosenki nie wiadomo jak, można dodać kilka rzeczy, a to już zmieni po prostu całokształt po prostu piosenki. Zgadzam się z tobą. Drugie pytanie. Czy zamierza Basia w swoim występie nawiązać do polskiej kultury i na przykład poprzez detale w stroju, choreografii lub ogólną koncepcję numeru? Tak, to jest w ogóle założenie całego mojego projektu, że ja bazuję na polskiej kulturze, na tej folkowej, brzmieniowej, na tej wizualnej również i moje kostiumy będzie tworzyła Beata Bojda. To jest pani, która tworzy przepiękne rzeczy inspirowane folkiem. U nas będą to koronki, więc będzie dużo naszego polskiego także ubioru. Jak najbardziej Mhm. pokazuje Polskę, bo dla mnie Polska jest inspiracją i przez Polskę też jakby przez moją muzykę chcę pokazywać Polskę. Stąd pochodzę, jestem z tego kraju dumna. Super. Super, też tak uważam. Trzeba czerpać przede wszystkim od swojej korzeni, kultury i oczywiście przynajmniej na Eurowizji to na pewno to działa. I ostatnie pytanie. Co by Basia powiedziała sobie kiedyś? Czyli taka malutka Basieńka. Jaką by dostała wiadomość teraz od takiej dorosłej Basi? Zawsze bądź odważna i nie rezygnuj ze swoich marzeń. O, super przekaz. Super przekaz. To jest prawda, jak o czymś marzysz, to trzeba iść do samego końca. Nawet jeżeli nie uda ci się, przynajmniej teraz, to na pewno kiedyś to osiągniesz. Super, I Basia. No samemu po to sięgać. tak, to prawda, to prawda. Basia, dziękuję ci bardzo za twój czas przede wszystkim, Ja że ci bardzo dołączyłaś do dziękuję. mnie. Możliwe to nie było proste. Nic z tego Ale, oczywiście mo nie wiem. ale możemy się pochwalić, bo to są właśnie moje umiejętności komputerowe, więc ja jestem najbardziej zakorzeniona w tradycjach. Ja z komputerem nie mam nic do czynienia i dowód na to był dzisiejszy nasz start, a tak naprawdę fal start i to, że Korneliusz Flisiak, który ze mną tworzy ten projekt, bo o nim chciałabym też wspomnieć, Korneliusz wie o tym, że jestem akomputerowa. No, to było zabawnie, moi drodzy. Ale Basia, jeszcze raz dziękuję ci za twój czas, za to, że dołączyłaś. Podzieliłaś się oczywiście wszystkim, czym mogłaś. Bardzo chcielibyśmy dowiedzieć się więcej, ale Już za wiesz, chwilę, obiecuję. tak, tak, Śledźcie i będzie czekamy. naprawdę dużo pięknych rzeczy. Czekamy. Oczywiście życzę ci jak najwięcej sukcesu, żeby Dzięki. wszystko, co wymarzyłaś, udało ci się i nie tylko, wiesz, na scenie eurowizyjnej czy tam preselekcyjnej, a ogólnie rzeczowo, no i w twojej karierze. A więc sukcesu Dziękuję. i wszystkiego najlepszego, Basia. Dziękuję ci Dziękuję, bardzo. ściskam wszystkich i ciebie bardzo. Dziękuję za Dziękuję bardzo. zaproszenie. Bardzo A mi to było miło. super. Dziękuję bardzo. A otóż, moi drodzy, jeżeli podoba mi się ten wywiad, ta rozmowa, proszę postawić lajka, napisać komentarz. Przede wszystkim bardzo miły dla Basi, ponieważ każdego artystę inspiruje i emocjonalnie, i psychicznie, żeby widzieć taki miły, wiecie, feedback. A otóż napiszcie coś miłego dla Basi, ja będę wam bardzo wdzięczny. A z wami był Everything i oczywiście finalistka polskiej preselekcji na Eurowizję 2026, Basia Giewon. Cześć wszystkim! Dzięki.